Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka są czasowniki ruchu z prefiksami. Bardzo ważna informacja jeszcze na początku, że dzisiaj będę mówić tylko o dosłownym znaczeniu tych czasowników. Zaczynamy. I pierwszy na liście jest czasownik wchodzić albo wejść w aspekcie dokonanym do albo na, z przyimkiem do albo na. Musimy pamiętać, że po przyimku do używamy dopełniacza, po przyimku na używamy biernika. I czasownik wchodzić ma dwa znaczenia. Pierwsze z nich to ruch do środka, do wewnątrz jakiegoś obiektu, na przykład do domu, do sklepu, do parku, do samochodu. I drugie znaczenie to ruch z dołu na górę. I mamy kilka przykładów. Muszę wejść na 3. piętro. Właśnie wchodzę do urzędu i zaraz wejdę do basenu. Tutaj nie mamy drzwi, ale wchodzimy do jakiegoś obiektu. Następnie mamy czasownik schodzić albo zejść. I tutaj mamy odwrotną sytuację. Ruch z góry na dół. Na przykład zejdź z tego dachu. Już schodzę. W Nikaragui zjechałem z wulkanu na desce. Następnie czasownik wychodzić albo wyjść z. I tutaj też będzie dopełniacz. Ruch z jakiegoś obiektu na zewnątrz. Na przykład wyjść z domu, wyjść ze szkoły. I kilka przykładów. Właśnie wychodzę z domu. Ona wyszła z pracy godzinę temu. Wyjdź stąd. Następnie mamy dochodzić, dojść do. Tutaj też będzie dopełniacz. Kiedy używamy tego czasownika, jakie ma znaczenie? Kiedy zbliżamy się do jakiegoś obiektu, kiedy już jesteśmy w drodze i się zbliżamy. Jeszcze nam trochę brakuje, ale już jesteśmy blisko. Na przykład, kiedy umówiliśmy się na spotkanie z przyjaciółmi, jesteśmy spóźnieni i odbieramy telefon i przyjaciel pyta, gdzie jesteś? Mogę powiedzieć, że już dochodzę. Za chwilę będę. I jeszcze kilka przykładów. Już do was dochodzę. Przepraszam za spóźnienie. Właśnie dochodzę do domu. Jeszcze pół godziny i dojdę na szczyt. Następnym z czasowników jest odchodzić albo odejść w aspekcie dokonanym od. Też po tym przyimku używamy dopełniacza. Kiedy używamy tego czasownika? Kiedy chcemy powiedzieć, że oddalamy się od jakiegoś obiektu. Na przykład odejdź od drzwi. Czy możesz stąd odejść? On już odjeżdża. Następny czasownik to rozchodzić się. Kiedy używamy tego czasownika? Kiedy każdy z jednego obiektu, z jednego miejsca idzie w swoim kierunku. Na przykład po lekcjach dzieci rozeszły się do domów. Tak, były w szkole, były w jednym miejscu i lekcje się skończyły i każdy idzie w swoim kierunku. Wraca do swojego domu. Albo rozeszliśmy się o północy. Następnie mamy czasownik obchodzić albo obejść, czyli ruch dookoła jakiegoś obiektu. Często kiedy chcemy coś ominąć przeszkodę. Na przykład musiałem objechać przewrócone drzewo. Obejdź ten samochód. Następnie czasownik przechodzić albo przejść z przyimkiem przez.
i po tym przyimku używamy biernika. I co znaczy czasownik przechodzić, przejść przez? Kiedy przechodzimy przez jakieś miejsce, przez jakiś obiekt, na przykład przejść przez ulicę, przejść przez park. Więcej przykładów? Uważaj, kiedy przechodzisz przez ulicę. Musiałem przejść przez ten park. Albo nie chcę przejeżdżać przez Warszawę o 17. Jak możecie zauważyć, tutaj mamy czasownik przejeżdżać. Prefiks jest ten sam, z tym, że mówimy tutaj o ruchu transportem. Jechać, jeździć, nie iść pieszo. Następnie czasownik przychodzić albo przyjść z przyimkiem do, po którym używamy dopełniacza. Kiedy używamy tego czasownika? Kiedy docieramy do jakiegoś punktu, dokładnie do punktu. I kilka przykładów. Oni przychodzą do nas o 15. Wiosną do Polski przylatuje dużo ptaków. Kiedy przyszedłem, ona jeszcze spała. Następnie czasownik pochodzić. Kiedy używamy tego czasownika? Kiedy robimy coś przez jakiś czas. I tutaj ważna informacja, że ten prefiks po nie tylko używamy z czasownikami ruchu, ale też z innymi czasownikami. Na przykład możemy powiedzieć poczytać, pograć, poleżeć. Na przykład w piątek wieczorem trochę pospacerowałem. Tak, to raczej nie był długi spacer. W niedzielę poczytam książkę. Następnie czasownik podchodzić, podejść, też z przyimkiem do i później z dopełniaczem. Kiedy zbliżamy się do jakiegoś obiektu, ale zwykle kiedy już jesteśmy w tym samym miejscu, na przykład jesteśmy w tym samym pokoju i podchodzimy do jakiejś osoby albo do jakiegoś obiektu. Na przykład uczeń podszedł do tablicy. Pies podszedł do właściciela. Podejdź do mnie. Następny z czasowników to nadchodzić albo nadejść. Tutaj tego czasownika używamy, kiedy zbliżamy się do celu. Zwykle tego czasownika używamy, kiedy mówimy o transporcie albo o zjawiskach pogodowych, albo o porach roku i zwykle, kiedy mówimy o transporcie czy o pogodzie, no to używamy trzeciej osoby. Kilka przykładów. Właśnie nadjeżdża spóźniony autobus. Następnie nadchodzi fala upałów. I w końcu nadeszła wiosna. Następnie czasownik zachodzić albo zajść w aspekcie dokonanym. I ten czasownik ma dwa znaczenia. Pierwsze z nich to kiedy idziemy do jakiegoś celu, mamy jakiś cel i po drodze zachodzimy, idziemy wchodzimy do innego obiektu. I drugie znaczenie to kiedy zagradzamy, kiedy blokujemy drogę albo ktoś nam blokuje drogę. I zobaczmy na przykłady. Policja zajechała drogę temu kierowcy. I następnie, kiedy będę wracał do domu, zajdę do ciebie. Tak, wracamy do naszego domu, ale po drodze jest na przykład dom kolegi, więc zachodzimy do niego, a potem prawdopodobnie idziemy do naszego domu. I następnie czasownik najechać. Tego prefiksu na z czasownikiem ruchu zwykle, albo powiedziałbym, że nawet zawsze używamy z
Jechać, czyli kiedy poruszamy się jakimś transportem, to jest ruch na jakiś przedmiot. Tak, na przykład tutaj, kiedy samochód najeżdża na kamień. Albo inny przykład, dzisiaj rano najechałem na krawężnik. I to był ostatni z czasowników. To jest koniec dzisiejszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, czy to było dla Was pomocne. I jak zawsze zapraszam do wspólnej praktyki. Zostawiajcie swoje zdania w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, i do zostawiania łapek w górę. Zapraszam na kolejny odcinek w następną niedzielę. Cześć!